Cześć, to ja, Kamila, czyli Polka w podróży. Jeśli oglądaliście moje wcześniejsze filmiki, to wiecie, że podróżuję po Azji Południowo-Wschodniej, a dokładnie Tajlandii, ale nie przyjechałam tutaj na wakacje, tylko przyjechałam tutaj z biletem w jedną stronę i podróżuję na pełen etat. Dzisiaj mija miesiąc, odkąd wylądowałam w Bangkoku i w tym czasie próbowałam znaleźć taki rytm dnia, aby móc jak najwięcej z tych dni wyciągnąć, ponieważ podróżowanie takie na pełen etat wcale wbrew pozorom nie jest takie łatwe. W ciągu dnia jest wiele rzeczy, które musisz ogarnąć, które żyjąc bardziej konwencjonalnym życiem masz poukładane i nie musisz sobie nimi zawracać głowy. Rzeczy takich bardzo podstawowych, jak na przykład gdzie dzisiaj będę spać, jak się tam dostanę, czy recepcja będzie jeszcze czynna, jak tam dotrę, czy będę miała gdzie naładować komórkę i inny sprzęt, bo jutro wybieram się na zwiedzanie, więc muszę mieć naładowaną chociażby kamerę. Czy szafki w hostelu będą zamykane na klucz? Zdarzyło mi się tak, że szafki nie były zamykane na klucz i musiałam z całym swoim cennym dobytkiem chodzić po mieście. Czy będą chcieli ode mnie depozyt w hostelu? Czy mam wystarczająco dużo gotówki na ten depozyt? Czasem depozyt to może być 500 baht, czyli około 50 zł, co nie jest dużo, ale jeśli nie jesteś przygotowany, no to masz problem, tak? Pytanie takie jak, czy będę miała gdzie coś zjeść, jeśli już dotrę do tego hostelu i się rozpakuję. Czy jest w okolicy jakieś miejsce, w którym znajdę coś do jedzenia, zanim zacznę zwiedzać. Czy jest w okolicy jakiś sklep, w którym mogę kupić cokolwiek do jedzenia. Te i wiele pytań właśnie z takich podstawowych bardzo rzeczy to jest część podróżowania na pełen etat. Oczywiście nie są to pytania, które zadaję sobie codziennie. Bardziej takie pytania, ja to nazywam dni tranzytowe, czyli w momencie, w którym zmieniam hostel albo w ogóle przemieszczam się do innego miasta czy innej części kraju. Ja w ciągu ostatniego miesiąca spałam w 8 różnych miejscach. To znaczy, że zmieniałam miejsce zakwaterowania średnio co 4 dni. A to znaczy pakowanie się tak, żeby nic nie zapomnieć, żeby wszystko się zmieściło, żeby mokre rzeczy nie zawilgociły mi pozostałej części bagażu, żeby nie zapomnieć ładowarek i innych części, innych cennych rzeczy z szafek w hostelu, żeby na przykład nie zapomnieć oddać klucz na koniec i żeby nie zapomnieć wziąć depozyt. To są wszystko takie małe rzeczy, o których trzeba pamiętać i no, trzeba być w miarę dobrze zorganizowanym, żeby to się udało. No dobrze, tak wyglądają dni tranzytowe. A co robię w pozostałe dni? Jednym krótkim słowem planuję. Ja lubię wiedzieć, dokąd zmierzam i lubię wiedzieć, co tam mogę zobaczyć, co tam mogę porobić i jaki jest cel w tym, że ja się przemieszczę z punktu A do punktu B. Wiem, że wiele osób podróżuje, trochę tak się poddaje fali i wydarzeniom, które po drodze gdzieś tam się zadzieją. Ja wolę sobie zaplanować, bo są konkretne rzeczy, które po prostu chcę zobaczyć w danym kraju i ja tak lubię. Ja najpierw planuję, szukam, patrzę, podglądam innych podróżników, jeśli chodzi o to, co oni polecają, że warto zobaczyć. Dużo czytam na internetach i w ten sposób wybieram punkty, które ja osobiście chcę zobaczyć i w ten sposób powstaje moja mapa podróży. Oczywiście nawet podróżując na pełny etat nie da się wszystkiego zobaczyć. Zawsze trzeba jakieś rzeczy wyeliminować z różnych powodów. Czasem po prostu nie ma jak się tam dostać. W sensie zawsze można wynająć oczywiście prywatny transport, ale podróżując solo to jest droga impreza i chociażby dlatego niektóre rzeczy muszę wyeliminować. Niektóre rzeczy są zamknięte poza sezonem. W Chiang Mai teraz ostatnio jestem w tym regionie i był jeden pałac tutaj taki królewski, który chciałam zobaczyć, bo podobno piękne ogrody,
ale ostatnie burze, które tutaj przechodziły przez Chiang Mai, uszkodziły ten pałac i on jest zamknięty i jest w trakcie remontu. No dobrze, to już mam tą mapę, wiem gdzie jadę. Teraz trzeba wykombinować, jak się dostać z punktu A do punktu B. Tutaj w Tajlandii ta komunikacja miejska, szczególnie między większymi miastami, nawet mniejszymi, jest całkiem dobrze rozwinięta. Na ogół macie wybór między autobusem, pociągiem i nawet samolotem. No, samolot to już mówię oczywiście o naprawdę większych miastach. Natomiast ciągle trzeba pogrzebać i trzeba sprawdzić, gdzie jest terminal autobusowy na przykład, czy gdzie jest stacja, jak często jeżdżą pociągi czy autobusy, ile to kosztuje, czy trzeba z wyprzedzeniem kupić bilet, jak długa będzie podróż, czy na pokładzie dostaniecie jakieś jedzenie, czy musicie ze sobą coś zabrać. No i to wszystko jakby jest częścią właśnie takiego planowania, tak? Również zanim się dostanę do jakiegoś miejsca, to sprawdzam, czy w ogóle to miejsce jest otwarte, czy jest obecnie dobra pora roku, żeby się tam udać. Na przykład znowu tutaj na północy Tajlandii jest pora deszczowa obecnie, więc nie zaleca się za bardzo trekkingu w górach. Tutaj jesteśmy u podnóża Himalajów i ogólnie to są piękne tereny, piękna roślinność, piękne dżungle, piękne widoki. Natomiast jest pora deszczowa, więc tutaj podłoże w tych górach, przynajmniej w takie mniejsze trekkingi, jak robiłam, to było podłoże gliniaste. Jak trochę popada, no to jest po prostu ślizgawka. Tylko że ślizgawka w dół albo w górę, tak? Jakby egzystowanie samo w sobie w klimacie tropikalnym, gdzie się nie ruszasz, jest dosyć wymagające dla ludzi, którzy tutaj nie mieszkają na co dzień. A co dopiero jakakolwiek wspinaczka. I jeszcze jak musicie uważać na to, żeby sobie nie połamać rąk, nóg i kręgosłupa, no to już tak się robi średnio przyjemnie. W każdym razie, to są takie rzeczy, które warto wcześniej zbadać i na które ja zwracam uwagę. Tak, więc jak już dotrę do danego miejsca, w którym mam zaplanowane, że będę coś robiła, to tam na ogół będzie kilka różnych rzeczy, które mogę zrobić. I w ten sposób tworzy mi się kilka dni, w trakcie których będę nagrywać filmiki, będę jakby tworzyć content. Po kilku takich intensywnych dniach zwiedzania robię sobie kilka dni przerwy, żeby popracować nad właśnie contentem, żeby poskładać te filmiki do kupy i wówczas wybieram takie spokojniejsze hostele. Znaczy jestem poza sezonem, więc tak szczerze mówiąc, to one teraz wszystkie są spokojniejsze, ale wybieram takie hostele, w których jest kawałek jakiegoś biurka, czy stołu śniadaniowego, czy po prostu miejsce, w którym mogę postawić komputer i w miarę wygodnie sobie tam pracować. I również to są dni, w których reperuję mój budżet, dlatego że te dni tranzytowe są dosyć dla mnie drogie. No i później każde wejście do każdej atrakcji, nawet do świątyń, jest tutaj płatne, tak więc płatne dla obcokrajowców. Oczywiście prywatne miejsca, jakieś muzea i tak dalej będą płatne również dla lokalsów, ale wiele świątyń pobiera również opłaty dla obcokrajowców za wejście do tych świątyń. Tak więc takie kilka świątyń w ciągu dnia i możecie wydać 40-50 zł na same wejścia do świątyni. W każdym razie, a propos budżetu, mój dzienny budżet to jest około 70 zł i w tym muszę zmieścić nocleg, jedzenie, transport, atrakcje, wszystko po prostu, tak? Wszystko, co jakby jest potrzebne do codziennej egzystencji.
Tak więc po kilku takich intensywnych dniach, kiedy wydaję sporo, na pewno ponad mój dzienny budżet, to później mam kilka dni, kiedy właśnie pracuję nad contentem i które pozwalają mi naprawić budżet, bo tak naprawdę wyłaniam się z hostelu tylko po to, żeby znaleźć coś do jedzenia. Również, szczerze mówiąc, taki system kilka dni zwiedzania, kilka dni odpoczynku dobrze wpływa na mój organizm, ponieważ nie jest łatwo żyć w klimacie tropikalnym dla kogoś, kto nie jest do niego tak mocno przyzwyczajony. Myślę, że miesiąc to jednak jest trochę za krótko, żeby powiedzieć, że jestem przyzwyczajona do tego klimatu. Jezu, jak mnie komary gryzą. I powiem szczerze, że najprostsze czynności, takie jak zwykłe chodzenie po mieście, jest naprawdę dosyć wyczerpujące w 34 stopniach i przy dużej wilgotności. Najprostsze rzeczy są sporym wyzwaniem. Tak więc te kilka dni pozwala mi zregenerować organizm i mieć siłę na to, aby dalej się przemieszczać i dalej zwiedzać. Moje dni, kiedy zwiedzam, wyglądają następująco. Wstaję rano, staram się wstawać rano, tak żeby już o 6 rano wyjść z hostelu i wyruszyć w stronę mojej destynacji. Pozwala mi to w ten sposób mieć kilka godzin, zanim na poważnie wstanie słońce i zacznie się duchota. I również pozwala mi to uniknąć tłumów. Tutaj, mimo iż nie ma obecnie turystów, to ciągle jest mnóstwo lokalsów, tak? Tak więc można porobić fajne zdjęcia i fajne ujęcia bez ludzi, którzy wchodzą w kadrę. Ale głównym powodem to jest po prostu uciekanie przed słońcem i uciekanie przed duchotą w ciągu dnia. No i tak mi właśnie oto minął ostatni miesiąc w Tajlandii. Wiem, że ten rytm, który mam obecnie wypracowany, prawdopodobnie się zmieni, chociażby dlatego, że za niecały miesiąc, za około 3 tygodnie lecę do Wietnamu. Moja wiza tutaj, 2-miesięczna wiza w Tajlandii się kończy właśnie mniej więcej wtedy, więc lecę do Wietnamu. Zresztą to była główna moja destynacja tutaj tej podróży, Wietnam. Postaram się tam zostać kilka miesięcy. Natomiast no, nowe państwo, nowe wyzwanie, wszystkiego jakby trzeba się uczyć od nowa. Tutaj w Tajlandii wiem już, że chociażby nigdy nie umrę z głodu, bo jest mnóstwo ulicznego jedzenia do późna w nocy, jest 7-Eleven, czyli taka żabka, która jest absolutnie na każdym kroku, która jest często czynna 24 godziny na dobę i w której nawet podgrzeją Ci jedzenie. Tak więc wiem również, jak działa transport, jacy są ludzie, że tu jest bardzo bezpiecznie, że kradzieże zdarzają się bardzo sporadycznie i że za 20 zł można znaleźć bardzo przyzwoity nocleg. Ale to jest część uroku podróżowania na pełen etat. Ta nie wiadomo, czy dzień pójdzie tak, jak sobie to zaplanowałam. Znajdowanie odpowiedzi na ciągle nowo pojawiające się pytania. Poznawanie nowych ludzi, zarówno lokalnych, jak i innych podróżników, z którymi można wymienić bardzo fajne informacje, po prostu z ich doświadczenia. No i takie powolne podróżowanie pozwala zagłębić się w lokalnej kulturze, poznać, jak wygląda takie zwyczajne życie przeciętnego lokalsa. Podejrzeć, jacy ci ludzie są przedsiębiorczy w ciągu dnia, jak ciężko pracują i jak na koniec dnia idą podziękować za dobry obrót w pobliskiej świątyni buddyjskiej. Albo jak przepijają obrót z kumplami na ulicy. Różnie bywa, tak? Podsumowując, niezależnie od tego, jak podróżujesz, podróże zawsze będą uczyć nas mnóstwa rzeczy. Trzeba tylko być otwartym na nowe doświadczenia. To tyle ode mnie na dzisiaj. Oczywiście po miesiącu mieszkania w Tajlandii nie uważam się za żadnego eksperta, ale jeśli macie jakieś pytania dotyczące
lokalnego jedzenia, czy przemieszczania się, czy innych rzeczy, napiszcie w komentarzu, postaram się na nie odpowiedzieć. Pozdrawiam, Kamila, czyli Polka w podróży.